Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 13 część ciekawostek drogowych i nie tylko w Polsce. Na początku nadmienię tylko dla tych, którzy od niedawna śledzą mój kanał, że wszystkie ciekawostki omówione w tym odcinku oraz 12 poprzednich odcinkach można znaleźć na Google Maps. Link dostępny w opisie filmu. Mapę pomaga mi robić Paweł, za co mu serdecznie dziękuję. Można najechać na obojętnie jaki punkt i wtedy pojawi się informacja o nim oraz w którym odcinku ciekawostek drogowych można daną rzecz obejrzeć. Ciekawostki są pogrupowane tematycznie na 9 rodzajów. Tradycyjnie zaczynamy od województwa dolnośląskiego. Tym razem naszą podróż rozpoczynamy w Szklarskiej Porębie, gdzie w ciągu drogi wojewódzkiej 358 spotykamy zakręt śmierci. Jest to bardzo ostry i niebezpieczny zakręt, położony na wysokości 775 metrów nad poziomem morza. Z tego miejsca rozciąga się wspaniały punkt widokowy na Karkonoszę i Kotlinę Jeleniogórską. Droga nr 358, zwana również drogą sudecką, łączy Szklarską Porębę ze Świeradowem-Zdrój. Zakręt ten zatacza łuk prawie 180 stopni. Powstał na zboczu Czarnej Góry w latach 1935-37, a jego nazwa pochodzi od licznych wypadków samochodowych. Wraz z budową drogi powstały chodniki minerskie, które miały służyć do ewentualnego wysadzenia drogi w powietrze. W 2020 roku powstała w tym miejscu platforma widokowa, która dodatkowo uwydatnia piękno samego zakrętu i rozciągającej się z niego niesamowitej panoramy gór. W województwie kujawsko-pomorskim w Fojutowie znajduje się akwedukt. Jest to zabytek architektury hydrotechnicznej wzorowany na antycznych rzymskich budowlach, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych – Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy. Akwedukt ma 75 metrów długości i 68 metrów szerokości, co czyni z niego najdłuższy obiekt tego typu w Polsce. Był budowany w latach 1845-49. Jest największą z 3 budowli tego typu znajdującej się na trasie Wielkiego Kanału Brdy. Jego celem było nawadnianie pól i łąk w okolicy Czerska. Wykorzystywano go także do spławiania drewna. Na 15 km planowanej trasy kanału napotkano ciek wodny Czerską Strugę. W celu pokonania przeszkody konstruktorzy kanału zdecydowali się na budowę formy mostu wzorowanej na antycznych akweduktach. Dzięki tej konstrukcji woda z kanału nie odpływa Czerską Strugą. Budowla ma 2 poziomy. Niższy poziom ma postać tunelu, którym przepływa Czerska Struga. Natomiast wyższym poziomem płynie Wielki Kanał Brdy. Różnica wysokości poziomu wynosi 9 metrów. Przenosimy się do województwa lubelskiego. Tutaj jest w mojej opinii bardzo interesujące miejsce. Otóż od drogi krajowej nr 2 we wsi Wólka Dobrońska odchodzi na północny wschód droga krajowa nr 68. Jest to droga przeznaczona tylko dla pojazdów ciężarowych, które jadą do lub z Białorusi. Kilka kilometrów dalej, po odbiciu od DK2, na drodze nr 68 we wsi Koroszczyn jest terminal, w którym auta ciężarowe są odprawiane. Po odprawieniu auta ciężarowe jadą przez około 6 km po drodze nr 68 monitorowanym, ogrodzonym odcinkiem aż do mostu nad Bugiem i dalej do Białorusi. Mimo że od Koroszczyna do granicy jest 6 km i droga nr 68 krzyżuje się z 2 drogami, w tym jedną wojewódzką nr 698 z Terospola do Łosic, to nie ma możliwości dostania się ani wydostania z DK68. Droga jest przez te kilometry niedostępna dla ruchu z zewnątrz. Pojazdy, które zostały już odprawione w terminalu, są jeszcze w Polsce, ale nie mogą już nigdzie zjechać, a nikt na ten odcinek nie może wjechać.
W województwie lubuskim w gminie Nowa Sól leży wieś Stany. Po zachodniej stronie wsi przepływa Odra, a nad nią znajduje się dawny most kolejowy na nieczynnej już niestety linii kolejowej nr 371 Wolsztyn-Nowa Sól-Żagań. Most wybudowany został w roku 1908 przez firmę Beuchelt z Zielonej Góry. Na wszystkich kondygnacjach blockhouse'ów mostu znajdowały się liczne otwory strzelnicze przeznaczone dla karabinów. Dzięki nim można było prowadzić skuteczną obronę przed ewentualną napaścią wroga. Został on częściowo zniszczony w lutym 1945 roku przez wycofujące się wojska niemieckie. Wysadzone partie zostały odbudowane w 1955 roku. Most funkcjonował do powodzi w 1997 roku, czyli do momentu, aż jego konstrukcja została poważnie naruszona. Współczesny most w Stanach zachował swój niesamowity wygląd, jednak zyskał też funkcję rekreacyjną. Prowadzi tędy ścieżka rowerowa od Stypułowa do Sławocina. Cała trasa liczy sobie około 60 km, a przejazd mostem wynosi ponad 600 metrów. Most jest również oświetlony w godzinach wieczornych i nocnych. Wspaniałe są widoki zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Przenosimy się do województwa łódzkiego, do wsi Małżyce w gminie Zduny. Znajduje się tutaj pierwszy na świecie drogowy most spawany. Most łączący brzegi rzeki Słudwi powstał w latach 1928-29 według projektu inżyniera Stefana Bryły, wówczas wykładowcy zasad budowy mostów na Politechnice Lwowskiej. Wykonawcą mostu była firma Rudzki i spółka z Mińska Mazowieckiego. Przeważająca część prac przy budowie mostu wykonana została w warsztatach firmy. Jedynie prace montażowe, w tym spawalnicze oraz prace wykończeniowe, wykonano w miejscu jego wbudowania. Most został oddany do użytku 12 sierpnia 1929 roku. Znajdował się w ciągu dawnej trasy europejskiej E8, później E30, aktualnie jest to droga krajowa nr 92. Z czasem jego konstrukcja przestała spełniać potrzeby ruchu, przez co w 1977 został przesunięty o około 20 metrów na północ, a na jego dotychczasowym miejscu wybudowano nowy, większy most. Obiekt po generalnym remoncie w 2009 roku został udostępniony do zwiedzania. Most ma dużą wartość historyczną i inżynieryjno-techniczną, w związku z czym uzyskał status zabytku. Nawierzchnia jezdni pierwotnie była bitumiczna, obecnie jest ułożona z granitowej kostki. Nośność mostu wynosi 30 ton, jego długość to 28 metrów, szerokość jezdni to 5,5 metra, a szerokość chodników to 1,25 m. Odwiedziłem to miejsce ostatnio i naprawdę polecam. Czuć zapach historii. Przejeżdżamy do województwa małopolskiego, gdzie we wsi Wielogłowy, niedaleko Nowego Sącza, nad drogą krajową nr 75, znajduje się zabudowana kładka dla pieszych. Kładka łączy dwie części fabryki wykonującej bramy, okna, drzwi i ogrodzenia. Nigdzie wcześniej w Polsce nie spotkałem miejsca, żeby kładka dla pieszych łączyła nad drogą dwie części tej samej firmy. Przenosimy się do województwa mazowieckiego, a konkretnie do Płocka. Znajduje się tutaj wyjątkowy most kolejowo-drogowy na Wiśle. Most w Płocku jest unikalną konstrukcją, gdyż różnica wysokości pomiędzy przyczółkami mostu wynosi 8 metrów. Przeprawa wznosi się z płaskiego lewego brzegu na Radziwiłł na wysoką skarpę na prawym brzegu. Tego typu miejsc jest wiele, ale w Płocku to nie różnica rzędnych na przyczółkach jest ciekawostką, tylko fakt, że wszystkie podpory nurtowe mają jednakową rzędną. A co za tym idzie, każde przęsło ma inną wysokość. Z tego powodu każde przęsło zostało zaprojektowane indywidualnie. Przeprawa mostowa powstała tylko w 2 lata pomiędzy 1937 a 1938 rokiem. Budowana była jednocześnie przez dwie firmy, które pracowały na przeciwległych brzegach rzeki i spotkały się w jej środku. Długość mostu to 690 metrów, szerokość całkowita wynosi około 16 metrów. Przez most poprowadzona jest droga krajowa nr 62 Strzelno-Siemiatycze oraz linia kolejowa nr 33 Kutno-Brodnica. Czas na województwo opolskie. Jadąc po drodze wojewódzkiej nr 423 pomiędzy autostradą A4 a Opolem, w okolicy wsi Chorula przejeżdżamy pod taśmociągiem.
Transportuje się nim Margiel do cementowni Górażdże. Margiel jest to skała osadowa, która składa się z węglanów, wapnia lub magnezu oraz minerałów ilastych. Używany jest do wyrobu cementu, a także jako nawóz mineralny. Taśmociąg ma swój początek w kopalni margli kredowych we wsi Folwark, a koniec w cementowni Górażdże. Jego długość to około 9 km. Dodatkowo po zachodniej stronie wsi Zimnice Wielkie znajduje się most linowy w miejscu, gdzie taśmociąg przechodzi przez Odrę. W województwie podkarpackim omówię dwie ciekawostki z różnych miejsc, ale o podobnej tematyce. We wsi Cisna, jadąc autem po drodze wojewódzkiej nr 897 do prywatnego domu przymocowany jest bardzo nietypowy drogowskaz. Na znaku widzimy kierunek Siedlce wraz z odległością 423 km oraz numerami dróg 893, 84, 886, 9, 19, 808 i 63. Numery tych dróg oznaczają drogę, jaką trzeba było pokonać kilkanaście lat temu z Cisnej do Siedlec. Obecnie jadąc z Cisnej do Siedlec nie jedziemy już drogą krajową nr 9. Dlaczego w ogóle jest tutaj taki znak? Otóż, jak możemy się dowiedzieć z sieci, do dziewczyny mieszkającej w tym domu przyjeżdżał chłopak właśnie z Siedlec. Znak, a raczej tablica informacyjna został wykonany i zamontowany przez osobę prywatną. Drugi znak, chyba jeszcze bardziej nietypowy, znajduje się na granicy dwóch nieistniejących łemkowskich wsi – Lipowiec i Czeremcha. W połowie drogi, między tymi osadami, znajduje się drogowskaz. Po jednej stronie, patrząc na północ, na znaku widzimy Nordkap i odległość 3190 km. Nordkap to najdalej na północ wysunięte miejsce w Europie, znajdujące się w Norwegii. Po drugiej stronie drogi, na drogowskazie widzimy Babadag i odległość 1034 km. Babadag to miasto w południowo-wschodniej Rumunii. Dlaczego tak nietypowy znak tutaj stoi? Tego nie udało mi się dokładnie dowiedzieć. Najprawdopodobniej znak zamontował pewien pan, który ma tutaj chatę w kompletnej głuszy leśnej i przyjeżdża tu wypoczywać na weekendy od zgiełku miasta. Jedziemy do województwa pomorskiego, a konkretnie nad morze do Ustki. Znajduje się tutaj kładka dla pieszych lub inaczej most obrotowy. Dzięki uruchomionej obrotowej kładce mieszkańcy Ustki oraz turyści mogą szybko przedostać się na drugą stronę miasta. Ustka jest podzielona na dwie części przez przepływającą rzekę Słupia. Kładka otwiera się przez około 5 minut. Znajduje się około 2 metrów nad lustrem rzeki. Wcześniej, gdy kładki nie było, przejście z jednej strony na drugą wiązało się z nadrabianiem prawie 3 km, idąc przez miasto i most, albo skorzystania z przeprawy promowej. Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszego, jednak ma odpowiednią nośność oraz szerokość, żeby w wyjątkowych przypadkach mogły z niej korzystać również pojazdy uprzywilejowane. Dziennie z kładki korzysta kilkaset osób, jednak w sezonie z kładki korzystają tysiące osób. Długość kładki to 58 metrów, szerokość 4 metry, a waży ponad 80 ton. Pomost wytrzymuje obciążenie ponad 30 ton. Kładka może być uruchamiana przy sile wiatru nie większej niż 10 metrów na sekundę, czyli 36 km na godzinę i widzialności nie mniejszej niż pół mili morskiej. Jest przeznaczona dla pieszych, rowerzystów i, tak jak wspomniałem, pojazdów uprzywilejowanych. Przenosimy się do województwa śląskiego, a konkretnie do wsi Tresna. Znajduje się tutaj zapora Tresna, po której poprowadzona jest droga wojewódzka nr 948 z Żywca do Kęt. Budowę zapory w Tresnej prowadzono w latach 1960-1966. Zapora jest ziemna, a jej maksymalna wysokość wynosi 39 metrów. W wyniku wybudowania zapory powstał zbiornik wodny nazwany Jeziorem Żywieckim o powierzchni 1000 hektarów
pojemności około 100 milionów m3 i maksymalnej głębokości około 20 metrów. Przy zaporze funkcjonuje również hydroelektrownia o mocy 21 MW. Obecnie zbiornik wykorzystywany jest w celach turystycznych, do produkcji energii elektrycznej, do ochrony przeciwpowodziowej oraz uregulowania przepływów górnej Wisły. Po obu stronach zapory znajdują się ośrodki wypoczynkowe w Trestnej umożliwiające wypoczynek nad wodą, jak i na samym jeziorze. Powstały tu restauracje, wypożyczalnie sprzętu wodnego, możliwe są także rejsy statkiem. Poza tym znajdują się tutaj ciekawe tereny spacerowe, można na przykład wybrać się ścieżką wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego, wzdłuż Soły, nad jezioro Międzybrodzkie lub na górę Żar. Na tę górę można wjechać koleją linowo-terenową. 15 listopada 1978 roku Jezioro Żywieckie było miejscem tragicznego wypadku. Około godziny 5 rano w odstępie zaledwie kwadransa dwa autobusy Autosan wiozące górników do pracy w kopalni węgla kamiennego Brzeszcze na skutek poślizgu runęły z wysokości 18 metrów do Jeziora Żywieckiego w tzw. Wilczym Jarze nieopodal Oczkowa. Zginęło wówczas 30 osób, a 9 osób uniknęło śmierci. Przenosimy się do województwa świętokrzyskiego. W południowo-zachodniej części miasta Morawica znajduje się kopalnia wapienia. Codziennie pomiędzy 10 a 11 zamykany jest szlaban, uruchamiane są syreny i następują strzały w kopalni. Ruch jest zamykany na około 20 minut. Po ostatnich strzałach ruch jest otwierany i droga znowu jest przejezdna. Jedziemy do województwa wielkopolskiego, a konkretnie do wsi Łysek w gminie Wierzbinek. Znajduje się tutaj bardzo nietypowa droga, na którą potocznie mówi się autostrada węglowa. Jest to bitumiczna droga poprowadzona przez pola. Została wybudowana przez kopalnię odkrywkową węgla brunatnego Tomisławice. Droga posiada dwie jezdnie po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pomiędzy jezdniami znajduje się pas dzielący szerokości aż 15 metrów. Jest to szerokość dużo większa niż stosowana na autostradach. Po węglowej autostradzie poruszają się ciężarówki, które transportują węgiel brunatny z kopalni Tomisławice w okolicach Boguszyc do bocznicy kolejowej w Policach. Z Polic węgiel trafia na taśmociąg, a następnie na wagony kolejowe jadące do elektrowni w Pątnowie. Jezdnią południową jeżdżą puste ciężarówki, a północną pełne. Tradycyjnie podróż po Polsce kończymy w województwie zachodniopomorskim, a konkretnie w gminie Manowo, znajdującej się na południowy wschód od Koszalina. Znajduje się tutaj bardzo nietypowa rzecz, której nigdy wcześniej nie spotkałem w Polsce. Otóż jadąc autem pomiędzy drogą krajową nr 11 a drogą wojewódzką 206, pomiędzy wsiami Wyszebórz a Dęborogi, przejeżdżamy przez Starą Stodołę oraz tereny opuszczonego PGR-u. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, dlaczego droga jest poprowadzona akurat przez stodołę. Miejsce jest bardzo nietypowe i niespotykane. Nie wiem, czy gdzieś w Polsce jest drugie, podobne miejsce. Dziękuję za uwagę. Na znaku drogowym wyświetlone są osoby, od których dostały materiały, za co im serdecznie dziękuję. Jeśli w Twojej okolicy znajdują się nietypowe i ciekawe miejsca związane z drogami lub szeroko pojętym transportem czy infrastrukturą, napisz proszę w komentarzu. Pozdrawiam, Radek.